Poszliśmy. Dzień dobry Państwu, Jacek Borowiak, Nordic-Triget Entelife, bardzo na żywo ze studia wyjazdowego w ramach 12. Ogólnopolskiego Kongresu Ratowników Medycznych prosto z Krakowa. Raz jeszcze bardzo serdecznie dziękuję organizatorom za zaproszenie do udziału w tym wydarzeniu jako partner kongresu. Nordic-Triget jest partnerem wydarzenia, a redakcja Entelife objęła patronatem medialnym przebieg tego wszystkiego, co działo się w pierwszym, drugim i dzisiaj, dnia trzeciego kongresu. Drodzy Państwo, sesja 6. rozpoczęła dzisiejszy dzień i pierwszy wykład tajniki dobrej jakości zapisu EKG wygłosił zaprzyjaźniony z nami Adam Stępka z Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi. Drugi wykład to zawał w elektrokardiogramie, to nie tylko STEMI, różne oblicza niedokrwienia mięśnia sercowego. Kevin Truss, Mateusz Smułka, Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach. Czwartym wykładem, przeskoczyłem ten trzeci, dlaczego to za moment, czwartym wykładem w sesji 6, która będzie się obecnie się odbywa i nazywa się Choroby układu krążenia w praktyce ZRM, to NZK w praktyce dyspozytora medycznego, wykorzystanie AED przez świadków zdarzenia według danych z SWD-PRM i tam Jakub Czarski, Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego Lotniczego Pogotowia Ratunkowego spotka się z Państwem i będzie na ten temat opowiadał. Dlaczego z Państwem? Bo jak wiecie, klikając wejście na online, możecie te wykłady, te zajęcia, te prelekcje oglądać w trybie elektronicznym. No ale dobrze, co się kryje pod numerem trzecim? Pod numerem trzecim kryją się ostre stany aortalne w zespołach ratownictwa medycznego i pan Jakub Czerwiec z Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu, ratownik medyczny z Nowego Sącza oraz Grupa Podhalańska GOPR. Będzie właśnie Jakub opowiadał o tym temacie, a Jakub tak się jakoś przez przypadek zdarzyło, że siedzi obok mnie. Cześć Jakub, dzień dobry. Cześć Jakub, witam Cię Jacku, witam Państwa. Jak się czujesz w Krakowie? Czy to jest twój tak zwany pierwszy raz, czy tu już jesteś stałym bywalcem i jesteś regularnie? Może stałym bywalcem nie, ale miałem okazję w tamtym roku też być na 11. kongresie, też wygłosić wykład, no i tak jakoś się fajnie potoczyło, że zdarzyła się taka okazja, że dzisiaj też miałem okazję wygłosić swoją prelekcję. Jak tak sobie myślisz o tym wydarzeniu, to masz to wydarzenie jakoś tak mocno zaznaczone w swoim ratowniczym kalendarzu, czy musi to konkurować trochę z innymi wydarzeniami, na które też jeździsz? Wiesz co, mam to właśnie zaznaczone w kalendarzu, bo tak wracam tutaj zawsze z sentymentem, bo jak skończyłem studia, to była to jakby taka pierwsza konferencja, na której się tak wybrałem jako już taki absolwent, świeżo upieczony ratownik medyczny, więc tutaj bardzo, bardzo chętnie wracam i tylko jak jest możliwość, to będę wracał. Jakub, a co się wydarzyło w zeszłym roku takiego szczególnego, związanego z kongresem i z Twoim wystąpieniem? Tam miało miejsce coś bardzo dla Ciebie chyba wzruszającego i ważnego. Opowiesz? No tak, powiem szczerze, poryczałem się po swoim wystąpieniu. Miała dla mnie, była to niezwykła okazja, gdyż tak naprawdę synowie pacjenta, któremu miałem szansę pomóc, przyszli na konferencję i mi po prostu podziękowali w bardzo fajny sposób. W jaki sposób podziękowali? Bo takich podziękowań to życzyłbym wszystkim ratownikom i ratowniczkom w Polsce. Z tego, co kojarzę, to po zakończeniu wykładu zapytałem, czy jest jakieś pytanie z publiczności. I w tym momencie wjechała cała na biało orkiestra góralska, w której okazali się właśnie ci synowie tego mojego pacjenta, przepraszam. Chłopaków ja generalnie kojarzę, bo to są jakby cała rodzina pochodzi z miejscowości zaraz obok, o której mieszkam, więc ich tak jakby z widzenia kojarzyłem. Rozumiem. Ale to nie są górale, tylko lachy sądeckie chyba, tak? Nie. Górale takie, że ja generalnie pracuję w Nowym Sączu? W Nowym Sączu głównie na podstacji w Łącku. Natomiast to był wyjazd 30 kilometrów dalej i jechaliśmy jakby już stricte w Pieninę. Czyli już bardziej po góralsku się nie dało. Nie dało się rasowi górala. Rozumiem. Dobrze Jakub, ale zanim porozmawiamy na temat Twojego dzisiejszego wystąpienia i na temat też Twoich doświadczeń związanych z układami
z chorobami układu krążenia i tego całego bloku, który w sesji 6 jest, no to powiedz mi, ty jeszcze prowadzisz taki bardzo ciekawy blog, który nazywa się My Critical Care i on jest bardzo ważny, on jest bardzo mocno związany z czymś, co się nazywa ultrasonografia. Tak jest. Opowiedz kilka zdań na ten temat, bo jestem przekonany, że widzowie, którzy i słuchacze, którzy cię znają, no, odświeżą sobie tę informację, a osoby, które nie mają o tym takiego większej świadomości, z przyjemnością pewnie przyjmą te informacje. To czym jest My Critical Care i gdzie cię można znaleźć? Okej, tak jak mówisz, Jacek, ta strona powstała z tego, co kojarzę, jakieś 2 lata temu. A powstała dlatego, że pewnego razu, jak uskuteczniałem swoje przygody z ultrasonografem, pewną część badań zapisuję i one się zapisują w takiej chmurze. No i co jakiś czas ja sobie do tej chmury wracałem, żeby sobie po prostu przypomnieć te case'y. Natomiast złapałem się sam na tym, że widzę fajny case, widzę fajną patologię, ale nie jestem w stanie sobie przypomnieć, co klinicznie temu pacjentowi było. No i postanowiłem, że otworzę taką stronę, będę się dzielił tymi case'ami, przede wszystkim przez to dla ludzi, którzy też, mam nadzieję, są ultrasonografią są zaciekawieni, żeby mogli zobaczyć, jak tym ultrasonografem właśnie w formule przedszpitalnej się posługiwać, ale też jakby patrząc z mojego pryzmatu, żebym nie zapominał tych ciekawych case'ów, nie? Żebym mógł mieć platformę, żeby na nie często sobie wracać. No i tam staram się właśnie takie case'y naprawdę życiowe umieszczać. No tutaj trochę w ostatnim czasie nie miałem okazji jakoś często publikować, no ale to było związane też przygotowaniem się do konferencji, jakimiś innymi moimi aktywnościami, natomiast obiecuję, że po konferencji od razu biorę się do pracy. No do roboty, chłopie, do roboty. Będzie naprawdę dużo. Naprawdę dzielenie się wiadomościami, dzielenie się tymi ważnymi kwestiami dla nas z punktu widzenia medycznego i naszego postępowania w ramach nie lubi próżności. Portal, poruszający kwestie szeroko pojętej medycyny ratunkowej, wytyczne postępowań, case study i evidence-based medicine, to właśnie przestrzeń, drodzy Państwo, zachęcam do tego, żeby się tam znaleźć. Za moment w komentarzu wkleję link i warto tam zerknąć i warto zobaczyć, co Jakub ma do zaprezentowania. Pozdrawiamy wszystkich widzów i słuchaczy. Napiszcie koniecznie z hashtagiem, gdzie nas dzisiaj oglądacie, albo skąd nas dzisiaj oglądacie i skąd nas dzisiaj, drodzy Państwo, słuchacie. Jest już z nami nasz Luka Artist Studio, Łukasz, nasz operator, za którym bardzo tęsknimy, ale jak tak Cię, drugi Łukaszu, zapewniałem, ekipa, która dzisiaj stoi po drugiej stronie sprzętu, jest naprawdę rewelacyjna i mam naprawdę szczęście do wielkich fachowców i ekspertów. Łukasz Derkacz pozdrawia nas z Nysy. Cieszę się, Łukasz, że jesteś, ale miałem nadzieję, że się spotkamy w Krakowie. No ale ktoś na tym dyżurze musi być. Dobrze, to teraz, drogi Jakubie, przypomnę, drodzy Państwo, Jakub Czerwiec jest dzisiaj z nami w sesji 6, będzie opowiadał o swoich doświadczeniach związanych z ostrymi stanami aortalnymi. Czy wybór tego tematu to jest jakiś przypadek, czy to jest jakiś potwierdzony jakimś konkretnym doświadczeniem? I jeszcze jeden wątek, który bardzo bym potrzebował, żebyś rozwinął, co chciałbyś osiągnąć tym wystąpieniem w tym temacie? To tak, pomysł na taki tytuł wykładu jakby pojawił się z różnych przyczyn. Mianowicie w ostatnim jakimś roku, maksymalnie 2 lat, miałem bardzo duże szczęście do tego typu pacjentów. Naprawdę, począwszy od wad zastawkowych właśnie w obrębie zastawki aortalnej, przez tętniaki, przez rozwarstwienia, więc tego było naprawdę dużo. Nie wiem, czy ci pacjenci po prostu na mnie gdzieś tam czekali, więc na tej podstawie, na podstawie zgromadzonych case'ów chciałem się tym podzielić. Natomiast cel, który chciałem osiągnąć, to on się od lat nie zmienia, gdyż przyjąłem sobie za taki punkt, że będę propagował tą ultrasonografię, bo niektórzy mogą pomyśleć, że jestem jakimś świrem ultrasonograficznym. Natomiast to można tak powiedzieć. Natomiast tutaj z całą stanowczością mogę stwierdzić, że i też widzę po sobie, że obecnie ja sobie nie wyobrażam dyżuru, gdzie na pokładzie właśnie ultrasonografu bym nie zabrał ze sobą. Mhm. A jak przekonywać tych nieprzekonanych, że rzeczywiście to nie jest jakaś no właśnie przerost formy nad treścią, a jednak stwierdzenie bardzo trafne, że
głowica ultrasonografu i to urządzenie, ekran to stetoskop XXI wieku. Jakich argumentów jeszcze używać? Wiesz co, wydaje mi się, że żeby, może tak, tych nieprzekonanych, co byśmy nie zrobili, to i tak nie przekonamy. Natomiast case'y, które staram się gdzieś tam umieszczać, staram się dzielić, no to one mówią same przez się. Bo to nie są jakieś case'y wymyślone, tylko te historie naprawdę no, napisało życie i to są realni pacjenci, którym niejednokrotnie ta ultrasonografia, nie wiem, albo przyspieszyła diagnostykę, albo zmieniała nasze postępowanie. Także wydaje mi się, że to taki cel obecnie, no, wybierając ten temat, mi przyświecał. Łukasz Derkacz, ratownik medyczny, również akademik, osoba z dużym doświadczeniem klinicznym, napisał, że widzialny dźwięk jest lepszy do oceny niż tylko ten słyszalny. Tak więc to jest bardzo słuszna uwaga właśnie. Dzięki, Łukasz, za to, że jesteś, że komentujesz, że angażujesz się w rozwój również tej przestrzeni, bo wiem, że dla Ciebie również ultrasonografia ma znaczenie. Jędrzej Smokowski, w drodze do Łodzi Entelive z hashtagiem dopisane Jędrzeju drogi. Niesamowicie jest nam miło, że jesteś dzisiaj z nami. Ostre stany aortalne w ZRM i ten wykład, on się rozpocznie o godzinie, no której tam? On już się skończył. On już się skończył, tak jest. I teraz tak, rozpocząłeś od jakiejś diagnozy, na czym stoimy, od jakiejś statystyki. W 2-3 zdaniach, jak ten wykład minął? Wiesz co, rozpocząłem oczywiście od definicji, od takich informacji statystycznych, ale bardzo w skrótowym skrócie. Dlaczego? Bo w dniu wczorajszym też był fajny wykład w sesji LPR-u. Tak, to i prawda. Tam pewien z doktorów, którego tutaj serdecznie pozdrawiam, bo też mieliśmy okazję porozmawiać wcześniej przez Messengera na Tomasz Łysek, temat, doktor tak, Tomasz Łysek. No zrobił to wprowadzenie za mnie, także ja miałem tutaj dużo łatwiejszą sytuację, więc mogłem sobie odpuścić te informacje takie bardziej statystyczne i przejść jakby już do takich praktycznych sfer. Ewidentnie case study tam pokazałeś. To na końcu, natomiast wcześniej poruszyłem takie możliwości, jakie ratownik ma, żeby rozpoznać właśnie ostre rozwarstwienie aorty. Czyli zaczynając od takiego zwykłego badania fizykalnego przez objawy, później odnośnik do anatomii, bo te objawy no nie jakby wynikają z anatomii i właśnie z patofizjologii rozwarstwienia. Natomiast w końcowej etapie tego wykładu poruszyłem no to, co bez tego na dyżur nie wychodzę, czyli temat ultrasonografii właśnie z punktu widzenia ostrych stanów aortalnych. No i na koniec 2 króciutkie case'y, poprzedzone też postępowaniem. O tych case'ach za moment, ale jakby odsuwając na moment, tylko na moment urządzenia, jakim jest ultrasonograf, powiedziałeś o badaniu pacjenta. Na co należy zwrócić uwagę, takie must have przy badaniu pacjenta, szczególnie badaniu fizykalnym? Czego nie wolno nam pominąć? To tak, jeszcze jakby zaczynając, to pamiętajmy jedno, że ultrasonografia jest fajna i można się nad nią, że tak powiem, no jakby chwalić ją i tak dalej. Natomiast pamiętajmy, że to ma być dodatek do badania. Ultrasonografia tego badania nie może w żaden sposób zastąpić, to ma być tylko dodatek do badania fizykalnego. Więc na co zwrócić uwagę, bo przypomnij mi, o to pytałeś, no to przede wszystkim od wywiadu, co nie? Bo jeżeli byśmy dobrze zebrali wywiad właśnie z punktu widzenia pacjentów z w ostrych stanach aortalnych, to w tym wywiadzie mamy połowę sukcesu, bo pacjent nam sam zasugeruje postawienie takiego rozpoznania, co nie? Więc to badanie fizykalne jest tutaj ważne, natomiast jeżeli mamy możliwość dodatkowych badań obrazowych, no to czemu by ich nie użyć? Ale powinniśmy pamiętać o tym, że badamy ciśnienie tętnicze krwi, prawa, lewa strona, badamy tętno na wszystkich 4 kończynach i badamy jamę brzuszną. Musimy ten brzuch zbadać, musimy go dotknąć i przeznaczyć sporo czasu, żeby wyłapać tak zwaną pulsację. Dokładnie, to o czym mówisz, czyli to badanie fizykalne, ocena tętna, czy nie, na wszystkich tak naprawdę kończynach, czy nie mamy jakichś deficytów tego tętna, ocena ciśnienia na poszczególnych na kończynach górnych też jest ważna, natomiast tutaj kilka takich informacji, które też miałem okazję się dowiedzieć, przygotowując ten wykład. No jeżeli byśmy wzięli studenta ratownictwa medycznego i go zapytali, jaki jest główny objaw rozwarstwienia aorty, to jak myślisz, co nam powie? Nie wiem, może zacząć od bólu jamy brzusznej. To też, ale w kontekście ciśnienia. Różnica ciśnień na prawej i lewej stronie, w prawej i lewej stronie części naszego ciała. Sam ucząc studentów takie odpowiedzi mam. Natomiast jak mówią badania,
u około 17 do 20% przypadków pacjentów zdrowych bez żadnego rozwarstwienia mamy różnicę ciśnień, która przekracza 20 mm subartęci, więc z punktu widzenia takiego objawu, który jest swoisty czy specyficzny na rozwarstwienie aorty, no tutaj te procenty mówią same przez się. Co Ale nie? dokładając ten klocek do naszych puzli na ten stół, mamy różnicę ciśnień, mamy wywiad, mamy czynniki ryzyka, mamy ewentualne jeszcze czynniki, które mogą powodować zwiększoną szansę na wystąpienie epizodu naczyniowego, no to jednak uzupełnia nam się to w tym naszym wywiadzie. To jest wszystko właśnie układanka, ratownictwo to jest w ogóle, no to jest po prostu prawdziwa układanka, co nie? Więc każda ta cegiełka przybliża nas do postawienia jakiegoś rozpoznania, podejrzenia i wdrożenia odpowiedniej dyslokacji tego poszkodowanego, odpowiedniego też postępowania. Czyli panie kolego po fachu, weźmy jeden z case'ów, który omówiłeś, skupmy się może na jednym, wybierz, który z pamięci chciałbyś w 2 zdaniach nam przedstawić na antenie dzisiaj ze studia BNZ z Krakowa. Tak, jesteśmy w Krakowie. Ten case, na którym się poryczałem w tamtym roku. Okej, dobra, to dajesz. Ten przypadek dotyczył 65-letniego mężczyzny, który wezwał nas z powodu silnych dolegliwości bólowych w klatce piersiowej. On je określał w skali NRS jako 7/10, więc to były bardzo duże dolegliwości bólowe. Z badania fizykalnego na miejscu zdarzenia tak naprawdę nie było się do czego przyczepić. Drogi oddechowe drożne, układ oddechowy bez zmian. Z układu krążenia jedyne, co rzucało uwagę, to bradykardia, taka 55 uderzeń na minutę, więc to też nie Bóg wie jaka historia. Ciśnienie pomierzone na obydwu kończynach górnych, bo zazwyczaj mam taką zasadę, że jak jadę do pacjenta z problemem kardiologicznym, to mierzymy to ciśnienie wyjściowo na obydwu kończynach górnych. No nie przekraczała ta różnica 20 mm słupa rtęci. Natomiast wykonaliśmy 12-odprowadzeniowe EKG i na nim były ewidentne zmiany o charakterze niedokrwiennym. Wertowałem całą dokumentację medyczną tego pacjenta, nie było jej dużo, nie było nigdzie opisywanych takich zmian. I teraz tak, na podstawie tego obrazu i tych zmian niedokrwiennych w ścianie dolnej, z tyłu głowy zaświeciła mi się lampka, mamy enstemi najprawdopodobniej. No i tak naprawdę gdybym nie przyłożył głowicy USG do klatki piersiowej, później do jamy brzusznej, to tego pacjenta z całą stanowczością przesłałbym pewnie po teletransmisji albo to na oddział kardiologii inwazyjnej, albo jeżeli kardiolog inwazyjny nie zaleciłby mi takiego postępowania, to bym go przewiózł najprawdopodobniej do szpitalnego oddziału ratunkowego. No i tam, jak wiadomo, postępowanie z pacjentem w bólem w klatce piersiowej. Troponina 1, czekamy. Troponina 2, jest progresja zmian, rośnie nam stężenie troponin, no to ewentualnie telefon do hemodynamisty i po konsultacji na koronarografię. Natomiast tutaj zgoła to postępowanie było całkiem zmienione właśnie przez to, że wykonując USG na miejscu zdarzenia rozpoznaliśmy rozwarstwienie aorty właśnie typu A, które zostało później potwierdzone w szpitalnym oddziale ratunkowym. Także pomyślmy sobie też jakby, drodzy Państwo, ilu takich pacjentów moglibyśmy przeoczyć. Co nie? Więc tutaj, jak wcześniej mieliśmy takich niedowiarków, a po co ta ultrasonografia i tak dalej, to ten case pokazuje, że to naprawdę ma sens i warto w to iść, bo jest tutaj jakby realna korzyść. Pacjent żyje, ma się w tym momencie dobrze. To ja brutalnie powiem, drodzy Państwo, ilu pacjentów nam przemyka bez tej roboczej diagnozy w prehospitalu. My wiemy doskonale, że my nie zajmujemy się stricte leczeniem pacjentów, ale stawianiem roboczych diagnoz, bazujących oczywiście na objawach i tym, co też możemy znaleźć, jest również bardzo ważne, więc podpisuję się bardzo mocno pod tym, co powiedział w tym momencie Jakub. Suplementem do tego, co Ty też powiedziałeś, w przedniku napisał Łukasz Derkacz, jest fakt taki, wielu pacjentów ma bóle stricte krzyżowe, to jest taki własny EBM Łukasza, który ma, i jeśli chodzi o jamę brzuszną. I to jest bardzo ciekawe. No i widzisz, to są takie sytuacje, kiedy ewidentnie klinicyści, praktykujący ratownicy, ratowniczki i lekarze w prehospitalu przynoszą gotowy dowód na to, że dana procedura, dane rozwiązanie, sprzęt sprawdza się w boju i chciałoby się, żeby osoby decydujące o naszym systemie słyszały ten głos i brały go mocno pod uwagę. Jasne, nie? że tak.
Mm. Pewnie, że tak. No, ja mam okazję jakby pracować w takim miejscu, gdzie taka ultrasonografia mi w żaden sposób nie była utrudniana, ale mam wśród swoich znajomych osoby, których dysponent ma sprzęt, te osoby są wyszkolone, wiedzą jak tego sprzętu użyć, a mimo to do tej pory tego sprzętu nie używają. On siedzi w szafie, jest nieużywany i też jakby jeżdżąc po Polsce, bo też miałem okazję brać udział w takim fajnym projekcie właśnie z WOŚP-u, czyli przeszkoliliśmy ponad 1000 ratowników z najbardziej znanego protokołu EFAST, no to też spotykaliśmy się z taką informacją zwrotem od nich, że no dobra, my przejdziemy ten kurs, ale co z tego, jak ten ultrasonograf dalej będzie w szafie, co nie? Dlatego ważne jest, żeby były jakieś przepisy takie legislacyjne, które w końcu umożliwią nam, żebyśmy mieli po prostu na to glejt, że no ratownik po odbyciu kursu może w końcu według prawa tą ultrasonografię sobie wdrażać w swoje jakby życie zawodowe i tyle. Także ja na to czekam. Sporo już się zmienia, bo mamy kursy już o ultrasonografii, o nich było już dużo. Jest renesans taki teraz, nie? Dzieje się naprawdę sporo. Tak. I też trzeba, drodzy Państwo, oddać honor osobom, które zajmują się szkoleniem z ultrasonografii. Twoja osoba, Tomasz Górecki, Fundacja Mocni na starcie, mnóstwo ludzi, którzy się tym zajmuje w Polsce. Tych nazwisk jest naprawdę dużo i jakby ten świat taki pokusowy jest mały, my się wszyscy dobrze znamy. No nie zapominajmy o tych osobach, które to jakby wdrożyły, tak? Bo to czy z kwestii ratowników medycznych, no ale pani Jola Cylwik, pani doktor, no wybitna echokardiografistka Dorota Sobczyk, Paweł Andruszkiewicz, Natalia Buda, no tych osób jest bardzo dużo, sam uczestniczyłem w tych kursach i naprawdę jestem im wdzięczny, że mogli się podzielić tą wiedzą. A powiedz mi, z czym chciałbyś zostawić wszystkich uczestników 12 kongresu po Twoim wykładzie i po tym wykładzie wczorajszym, dopisując się do wykładu pana Tomasza, pana doktora, który LPR reprezentuje? Z czym tak naprawdę 2-3 rzeczy powinni zabrać uczestnicy kongresu dla siebie? Może kilka takich przesłań. To po pierwsze, badajmy pacjentów szczegółowo, nie? Bo to jest zawsze to jest ważne. Druga rzecz to taka, że jeżeli mamy możliwość wykonania ultrasonografii, wiemy jak to wykonać, to nie bójmy się tej głowicy przyłożyć. To jest jakby trzecia rzecz. Druga rzecz. I trzecią rzeczą być może, co bym mógł tak jakby zasugerować, no nie przychodzi mi teraz nic takiego. Powtarzajmy procedury i ćwiczmy pewnie. Pewnie, że tak. A właśnie, nabywajmy doświadczeń. Nie zrażajmy się tym, że dobra, jestem po jakimś kursie, mam ultrasonograf, przykładam do swojego pierwszego pacjenta i nic nie widzę. Każdy z nas jak zaczynał? Zaczynał w ten sposób, że jeżeli jechaliśmy do pacjenta, który był w cudzysłowie stabilny hemodynamicznie, no nie wiem, to bardzo poruszany temat naciśnienia tętniczego, tam drugiej w nocy nic się klinicznie nie dzieje. To zapytajmy tego pacjenta, czy on by nie wyraził zgody na to, żeby jakąś badanie ultrasonograficzne wdrożyć. Każdy z nas tak zaczynał, nikt nie pozjadał wszystkich rozumów, więc tylko i wyłącznie doświadczenie, zwiększanie ilości badań, a to później w konsekwencji przyniesie sukces. Chyba lepszego podsumowania, drodzy Państwo, nie można było sobie dzisiaj wymarzyć. Podsumowania rozmowy z Jakubem, za co jestem Tobie ogromnie wdzięczny. Jakub przedstawił dzisiaj temat o ostrych stanach aortalnych w zespołach ratownictwa medycznego. Jakub reprezentuje Akademię Nauk Stosowanych w Nowym Targu, pracuje jako ratownik medyczny w jednej z stacji w okolicy Nowego Sączu, w samym Nowym Sączu? Nie, Łącko, przepraszam, w Łącku. To tam ta Śliwowica? To tam ta Śliwowica i grupa podhalańska GOP, no i oczywiście My Critical Care. To są takie przestrzenie, Twoje miejsca, gdzie się realizujesz i robisz dobrą robotę i za to chciałbym Tobie bardzo serdecznie podziękować w imieniu całego zespołu Entelife i całej naszej społeczności. Może nie jesteśmy super liczni, ale jakościowo rewelacyjni. Fajnie, bardzo też dziękuję Jacek za zaproszenie i cała przyjemność po mojej stronie. Żeby dokonać, drodzy Państwo, pełnej radości naszej, to na tym banerze za chwil parę będę Cię prosił, żebyś złożył swój podpis, znajdziesz sobie miejsce w tej przestrzeni. Jeśli chodzi o USG, no to tam u góry Tomasz Górecki. Jeśli chodzi o inne osoby, możesz spokojnie sobie wybrać, zaszaleć, drodzy Państwo, to jest przywilej naszych gości, którzy składają podpisy, potem
fotografujemy się, tutaj robimy sesję normalnie jak w słynnym magazynie dla mężczyzn i potem mamy niesamowite pamiątki. Tak więc bardzo serdecznie Tobie dziękuję za aktywność, za udział, za to, że Ci się chce. Chciejstwo jest fajne. Pewnie, że tak. Serdecznie Podpisuję się dzięki. dwoma. Drodzy Państwo, za chwil parę dosłownie będziemy realizować kolejny wywiad. O godzinie której? O 12:15. Pani Jagoda Nowak czuwa nad nami i to jest fantastyczne, że to się tutaj dzieje. Będziemy rozmawiać z kolejnym gościem, więc zachęcam, drodzy widzowie i drodzy słuchacze, do tego, żebyście do nas zaglądali. Żebyście zaglądali również na stronę internetową 12 Ogólnopolskiego Kongresu Ratowników Medycznych, gdzie nadal można oczywiście online pewne rzeczy oglądać. A jeśli chodzi o oglądanie, to sesja 7. Intensywnie o ratownictwie właśnie w tym momencie się odbywa. Zaskakujące tropy w diagnozie wstrząsu i tam pan Grzegorz Niemczyk od świtowców, cykl Krebsa w medycynie ratunkowej, pan doktor nauk medycznych Tomasz Szanak. Tomek, dobrze to tym razem wypowiedziałem? I ratowniczy feedback z intensywnej terapii, o którym wczoraj żeśmy rozmawiali i tutaj pan Mateusz Putowski, który był naszym gościem i opowiadał o swoich wojażach, które za chwilkę będą w miasto Chicago się odbywały. I kilka nieoczywistych rzeczy w ratownictwie medycznym, które przedstawi Jerzy Jaskuba, który będzie dzisiaj naszym gościem, o której jeszcze nie wiem, ale to się dowiecie pewnie Państwo z kolejnego wejścia. To na tyle. Dziękuję uprzejmie. Do usłyszenia i do zobaczenia za chwil parę. Pozdrawiam najserdeczniej.